Architektura, ćwiczenia z myślenia. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak i kiedy oglądamy architekturę? Gdy zwiedzamy miasta, to widzimy ją z zewnątrz, a gdy jesteśmy w swoim pokoju, to zobaczymy ją od środka. A czy architekturę możemy również oglądać na rysunku? Rysunek dla architektów to bardzo poważna sprawa. Przy jego pomocy mogą zapisywać, opisywać, a potem czytać budynki i mieszkania. Jednym z najważniejszych rysunków jest rzut. Jesteście gotowi, aby go poznać? Dzięki niemu dowiecie się, co kryje w środku dom i mieszkanie. Na rzucie ściany rysowane są liniami i mogą mieć różne grubości. Im ściana grubsza, tym ważniejsza. Grubsze ściany to zazwyczaj te zewnętrzne czy konstrukcyjne, to znaczy te, dzięki którym budynek twardo stoi na ziemi. A cieńsze zwane są ściankami działowymi, ponieważ można nimi dzielić przestrzeń. Na rzucie budynek narysowany jest od góry. To trochę tak, jakby wejść na ostatnie piętro, odciąć dach i zajrzeć do domu z góry. Zobaczymy wtedy ściany i wszystkie pomieszczenia. Architekturę można oglądać z wielu stron. Z przodu, z boku, z tyłu, ale zazwyczaj projekt budynku zaczyna się od rzutu, czyli od rysunku, który pokazuje nam układ wszystkich pomieszczeń, widzianych z lotu ptaka. Rzut to trochę taka instrukcja mieszkania, wymyślona przez architekta. Architekci używają swojego specjalnego języka, który składa się z mnóstwa kresek, liczb, kółek i innych figur. To takie umowne znaki, które nazywają się symbolami. Architekci, rysując ściany, okna, drzwi i meble, używają języka architektury. Możemy go porównać z językiem polskim, w którym rozmawiamy z naszymi przyjaciółmi. Rysując drzwi, architekci używają literki D oraz łuku, który pokazuje kierunek ich otwierania. Drzwi mogą otwierać się do wewnątrz i na zewnątrz. Dwie równoległe kreski oznaczają okna. Pojawia się przy nich literka O. Okna wprowadzają do środka światło oraz otwierają nam widoki na zewnątrz. To, jak będzie wyglądał budynek, zależy od jego funkcji. Tak samo jest z mieszkaniem. Inaczej będzie wyglądać dla jednej osoby, inaczej dla 5-osobowej rodziny, inaczej jeszcze pracownia architekta, szkoła czy kino. Na rzucie łatwo zauważymy, do czego może służyć pomieszczenie, kiedy wstawimy do niego meble, oczywiście widziane od góry. Podstawą rzutu są wymiary. Aby zacząć rysować rzut, musimy znać wymiary budynku, mieszkania czy pokoi. Żeby wszystko dobrze rozplanować w pomieszczeniach, potrzebne nam są też wymiary mebli. Wtedy uda nam się umieścić wszystkie elementy w ten sposób, aby było nam wygodnie i komfortowo. Cześć, nazywam się Hania i dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć, jak oglądać architekturę. Architekturę można oglądać na wiele sposobów. Przyglądając się budynkom czy domom, możemy oglądać je z zewnątrz, wewnątrz lub na rysunku. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego architekci rysują i do czego służy rysunek w architekturze? Wspólnie zastanowimy się, jak oglądać architekturę. Dzisiaj są ze mną Natasza. a także Franek. chciałam Was zapytać, zacząć od tego, co to jest przestrzeń? Jak myślicie? Pokój, w którym jesteśmy? A Franek, masz jakiś pomysł? Przestrzeń to na przykład przestrzeń ludzka potrzebna do życia. Świetnie. Nasza przestrzeń, w której żyjemy. A jakie takie rysunki znacie, które pokazują przestrzeń? Jakie mogą być rysunki w architekturze? Dom. Dom. Rysunek po prostu pokoi domów i różnych mebli, które będą wstawione w różne miejsca. A czy to jest rysunek, który pokazuje na przykład przód, front domu? Od góry, tak jakby zdjąć dach.
Dziś poznamy rzut, czyli taki rysunek, który jest instrukcją do mieszkania. A z czym Wam się w ogóle kojarzy ta nazwa rzut? Rzucam jakieś piłki. Z rzucaniem, prawda? Z rzucaniem czegoś. To słuchajcie, to rzut to jest właśnie taki rysunek, gdzie jest jakby zrzucony budynek od góry, że można go oglądać z której strony? Z góry. Z góry, tak jakbyśmy stali, wyobraźcie sobie, tak jakbyśmy stali na dachu budynku i później byśmy ten dach odcięli i moglibyśmy zajrzeć do środka. Inaczej można powiedzieć, że rzut to jest taki rysunek z lotu ptaka, no czyli właśnie z góry, prawda? Zabawmy się w projektanta. Dla kogo będą nasze mieszkania? Narysujcie go, mieszkańca. Gotowi do rysowania? Tak. Taka postać w architekturze nazywa się modulorem. Dobrze zaprojektowane mieszkania są zaprojektowane dla konkretnych osób, czyli dla modulora Franka i modulorki Nataszy. Spróbujcie zaprojektować pokój dla Waszych postaci, rysując rzut. Do tego zadania potrzebne nam będą Taśmy? I nożyczki. Słuchajcie, to spróbujcie teraz stworzyć ten pokój, dobra? Czyli Franek, weź jedną taśmę. Zobaczcie, możecie tak jak Franek i Natasza wykleić w domu rzut. Przyjrzyjcie się Waszym modulorom, postarajcie się dostosować wielkość mieszkania do tego, jak duzi są jego mieszkańcy, czyli do wielkości Waszych postaci. Dom jest odtąd, dotąd i odtąd, dotąd. Natasza, gdzie byś chciała położyć te drzwi? Tutaj chciałabym położyć drzwi o tak. A nie chciałabyś na przykład do środka? Możemy zobaczyć, ale chyba lepiej będzie od zewnątrz. Ale mamy tu bardzo dużo miejsca, więc 2 okna będą przy łóżkach, Tak. więc weź sobie jedno łóżko. Okej. Łóżka chcieliśmy po bokach. No dokładnie w kątach, tak? I ja bym jedno okno przy łóżku położyła. O tak. Dobra. Nasz rzut jest już gotowy. Zaprojektujcie swoje własne pokoje i dodajcie do nich wybrane elementy. My dzisiaj się już z Wami żegnamy i mamy nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, projektując i oglądając własne rzuty. Do zobaczenia! Pa.